15 lat. Chciałabym ci coś opowiedzieć, choć nie wiem, czy jesteś gotów to usłyszeć. To nie jest bajka, to nie jest nawet koszmar, to jest moja historia. Historia, którą przeżyłam w czasach, gdy człowiek człowiekowi był bestią. To jest mapa liderowa tego terenu też, obozu, czyli coś, co to jest współcześnie, ale przejdziemy na mapę z 1944 roku, wrzesień 1944. No tu mamy cały ten obóz, udało nam się go. Są przekazy lekarki Żurkowskiej, iż kilka osób zostało pochowanych w okolicach rewiru, przy rewirze jakby, tych kobiet, które tam zmarły. To jest miejsce najbardziej rokujące z uwagi na to, że jak zajęli to Rosjanie, to oni się takimi rzeczami nie przejmowali, zapewne nie zrobili żadnej ekshumacji, wyrównali teren. Czy to może być jakaś zbiorowa mogiła? Kilka ciał. Jest w przekazie o kilka do kilkunastu ciał. Tam mamy nawet z imienia i nazwiska te ustalenia na podstawie tych list, które odszukaliśmy. To są w zasadzie jedyne listy na chwilę obecną, które pozwalają nam w ogóle odtworzyć nazwiska więźniarek. Rosjanie prawdopodobnie nic z tym nie zrobili, ale największym problemem jest to, że nie wiemy, który budynek był rewirem. Nazywam się Jadwiga Chomicka. Urodziłam się 30 sierpnia 1931 roku w Lwowie. Mieszkałam z rodzicami i moją siostrą w Warszawie, przy placu Henkla 3 na Żoliborzu. Czy ten dom jeszcze stoi? Pewnie nie. Niemcy w 1944 roku zrównali z ziemią niemal całą Warszawę. Chciałam mieć dzieciństwo jak ty. Biegać, śmiać się, nie znać strachu. Ale moje dzieciństwo skończyło się, gdy miałam 8 lat. Otóż jak ustalić ze zdjęcia po kilkudziesięciu latach, kim jest dana osoba? To jest osoba, która nie figuruje w rejestrach państwowych. Nie można tego zdjęcia porównać z innymi, które organ śledczy posiada. I ta niepewność związana z tym, czy rzeczywiście to, co jest opublikowane w sieci, jak wiemy w sieci, no nie wszystko, a może i nawet większość, czy często nie jest to prawda, czy to zdjęcie rzeczywiście pochodzi z podobozu w Chojnie. Otóż kluczem do zagadki okazał się widoczny na nim numer obozowy. Na podstawie tego numeru udało nam się w potężnym zasobie archiwalnym odszukać listę, która pozwoliła na ustalenie jej danych osobowych. Jadwiga Chomicka, urodzona 30 sierpnia 1931 roku. Rozpoczęliśmy dokładną kwerendę materiałów archiwalnych i udało się znaleźć w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej niebywały wręcz dokument, mianowicie zdjęcie klepsydry wskazującej na zgon Jadwigi Chomickiej. Odszukaliśmy ten grób i w ten sposób dotarliśmy do pani Barbary Pierzchalskiej. Jadwiga była czwartym dzieckiem Janiny Chomickiej, Grzegorza Chomickiego. Z tym, że pierwsza trójka była dużo starsza od Jadwigi. W związku z tym była dzieckiem późnym i przez to kochanym przez zarówno starsze rodzeństwo, jak i rodziców. Najukochańsza córka. Jej rodzina, jej ojciec przeniósł się do Warszawy, do pracy w ministerstwie. Wynikało to z potrzeby, poszukiwano fachowców z różnych dawnych obszarów rozbiorowych Polski. Jadwiga chodziła do szkoły sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu, na Stołecznej, obecnie księdza Jerzego Popiełuszki, a potem do niemieckiej szkoły już po 1939 roku.
Należała do rodziny wykształconej, takiej elity społecznej Warszawy. Była to rodzina posiadająca i tradycje lekarskie, i prawnicze, urzędnicze, ministerialne. Była bardzo pogodną, miłą dziewczyną, dobrze się uczącą. Tu nawet udało nam się zabezpieczyć jej świadectwa szkolne. Hołbili ją. Była ukochana córeczka, ukochana siostrzyczka. Rodzeństwo też było starsze, bo mój tata był od niej 13 lat starszy, dwie siostry starsze, jedna 11 lat, druga 9. W związku z tym byli to już ludzie tacy nastoletni, czyli dużo starsi, a ona była malutka i w związku z tym najukochańsza. Niemcy nigdy nie zaakceptowały traktatu wersalskiego, a Rosja ryskiego. I chęć powrotu do dawnych granic, do tego, żeby jednak ziemie polskie rozebrać znowu między siebie, połączyło te dwa państwa. Oto Niemcy i Rosja radziecka zaczynają ze sobą współpracować. Dlaczego? Bo nie podoba im się to, że na ich terytoriach imperialnych powstało nowe państwo, które się rozpycha, które ma swoje ambicje. We wrześniu 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Zaczęła się wojna. Najbardziej krwawa i bezlitosna w historii ludzkości. Bombardowania, łapanki, egzekucje, ciała na ulicach. Matki zamarznięte z niemowlętami w ramionach, dzieci bez nóg, bez rąk, bez rodziców. Ludzi pakowano do wagonów towarowych i wysyłano do piekła na ziemi, do obozów koncentracyjnych. Tam rozdzierano rodziny. Tam gazowano i palono ciała. Wraz z przebiegiem wojny i z sytuacją na froncie zmieniały się także niemieckie priorytety. One wynikały jakby z dwóch aspektów. Pierwszy aspekt to cała ta ideologia społeczna, jeżeli możemy tak powiedzieć, a więc podział ludzi na rasy, lepsze, gorsze, ludzi, podludzi. Słowianie zostali zaliczeni do tej drugiej kategorii. Natomiast druga kwestia to wysiłek wojenny III Rzeszy. Rozpoczyna się wojna, która będzie miała całkowicie inny wymiar niż I wojna światowa. Jeszcze tamta wojna była głównie starciem wielkich mas żołnierskich. Ginęły miliony ludzi, ale żołnierzy. Żołnierzy w boju, czasami w bezsensownych, straceńczych atakach na broń maszynową, ale nie ludność cywilna. A II wojna światowa miała już charakter totalny, to znaczy ginęły całe narody. Należało biologicznie wyniszczyć dany obszar, a żeby tego dokonać, należało brutalnie zabijać. Należało prowadzić wojnę psychologiczną, zastraszyć pierwszego dnia, tak, żeby się wszyscy poddali. Musimy pamiętać, że dla Hitlera wojna militarna była tylko jednym z aspektów jego kampanii czy próby zmiany świata. Tą drugą wojną, którą on toczył, była ta wojna rasowa. I od tego 1939 roku na ziemiach polskich zaczynają powstawać różnego rodzaju obozy. Nazizm wystąpił z tezą, że na świecie jest miejsce tylko dla jednej rasy. I sprawiedliwość polega na tym, że silna rasa ma prawo wyeliminować fizycznie słabsze rasy. I że na tym polega dobro, że zło polega na podtrzymywaniu słabych ras. Celem, który przyświecał nazistom, było wykorzystanie pracy tychże podludzi, jakichś tam gorszych ras do pracy na rzecz wysiłku zbrojnego III Rzeszy, ogólnie rozumianego. Tak obozy koncentracyjne zmierzały do tego, aby skoncentrować tych wrogów systemu, wrogów ideologii w jednym miejscu i przez pracę ich wyniszczać. Czyli tutaj tym celem już nie była głównym praca, a wyniszczenie poprzez pracę. I wreszcie mamy te obozy zagłady, gdzie praca w ogóle nie miała znaczenia, a chodziło tylko o wyniszczenie poszczególnych grup społecznych czy też narodowościowych. Myślę, że wówczas nikt nie spodziewał się, jaki los czeka
społeczeństwo, również polskie, różne narodowości. Nikt nie spodziewał się i prawdopodobnie nawet nie myślał o tym, że właśnie w niemieckich obozach koncentracyjnych ludzie będą traktowani właściwie gorzej niż zwierzęta. Już na rok przed rozpoczęciem II wojny światowej zapadła decyzja w Niemczech o tym, aby rozpocząć budowę niemieckiego obozu dla kobiet w Ravensbrück. Do tego obozu macierzystego zostało utworzonych szereg podobozów. Jednym z nich był właśnie podobóz KL Ravensbrück w Chojnie, niemieckim Königsberg-Neumark. W pierwszym rzędzie to był młody człowiek, to ma zupełnie inne widzenie świata. Raz, że proszę pana, myśmy byli ukształtowani na głęboki patriotyzm, na umiłowanie ojczyzny, na to, że proszę pana musimy wiernie służyć ojczyźnie. I myśmy, proszę pana, w tym duchu działali. Polacy wiedzą, że na początek nie mogą wzniecić powstania. Było to niemożliwe. Skazane byłoby ono na porażkę i doprowadziłoby do śmierci setek tysięcy, a może milionów ludzi. Należało czekać na odpowiedni moment strategiczny. Kiedy Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, kiedy dwie strony się wykrwawiły, kiedy na przełomie 1943 i 1944 roku już Niemcy byli w defensywie, a w 1944 roku było wiadomym, iż Niemcy przegrają, to ten moment właśnie nastąpił, żeby zadać im ostateczny cios. W okolicach dworca gdańskiego toczyły się bardzo zacięte walki partyzanckie i dziadek został w Śródmieściu, natomiast babcia i dwie młodsze córki, czyli Zofia i Jadwiga, mieszkały w domu, były w domu. Wykrwawione Niemcy raczej opuszczą Warszawę i nie będą traktować odcinka Wisły jako priorytetowego dla III Rzeszy, że wycofają się na odcinek Odry i tam utworzą ostateczne szańce przeciwko atakującej Armii Czerwonej. Tak nie było, bo Niemcy zostali w Warszawie, jeszcze sprowadzili kolejne jednostki, na przykład dywizję pancerno-spadochronową Hermann Göring. Drugie założenie nasze było takie, że Armia Czerwona również się nie zatrzyma, może na tydzień, może na dwa, żeby odpocząć, ale dalej ruszy latem w kierunku Berlina. I te dwa założenia nie sprawdziły się. Niemcy tutaj się jeszcze wzmocnili, Sowieci zatrzymali się na Pradze i my zostajemy sami. Okręg Warszawskiej Armii Krajowej, około 50 tysięcy żołnierzy, ale uzbrojonych 3-5 tysięcy, amunicji na 3-5 dni. Po zakończeniu powstania warszawskiego, przy eksterminacji ludności Warszawy, tak jak większość warszawiaków musiały w kolumnach transportowanych przez Niemców dojść do obozu przejściowego w Pruszkowie. Niemiecki obóz przejściowy Dulag 121
został założony 6 sierpnia 1944 roku na terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie. Pruszków. Ogromna hala, jak z fabryki. Na ścianach wisiały narzędzia, jak u Kowala. Nie było wody, nie było toalet. Panował głód, smród i strach. Ja nie znałam ani Jadwigi, ani babci, gdyż one zmarły przed moim urodzeniem. Wiedziałam, że były w Ravensbrück, natomiast siostra, która przeżyła, którą znałam dobrze, to w zasadzie poza wiadomością, że była w Ravensbrück, to nie rozmawiała na ten temat. Wiem, że miała trudności przy uzyskaniu statusu więźnia obozów koncentracyjnych, dlatego że w Pruszkowie, nie wiadomo dlaczego, zmieniono jej imię. Natomiast świadomie sama zmieniła datę urodzenia, dlatego że Niemcy hołdowali zasadzie, że dzieci niepełnoletnie pozostawały z matką. Ona już wtedy była pełnoletnia, ale ponieważ była drobna i wyglądała bardzo młodo, odmłodziła się o kilka lat i w ten sposób były 3 razem. Przechodziły kobiety z opaskami, chyba z Czerwonego Krzyża, ale nic nie mogły zrobić. Przyszedł czas selekcji. Starszych, chorych, dzieci zostawiali, a reszta do wagonów. Byłyśmy jak bydło, stłoczone po 50 osób w jednym wagonie. Brak powietrza, brak miejsca. Za Skierniewicami ktoś próbował uciec. Niemiec otworzył drzwi i krzyknął: skaczcie! I ludzie skakali. A wtedy strzały. Ginęli jeden po drugim. W przeciągu 3 miesięcy, sierpnia, września i października, powstańczej Warszawy przez Pruszków do obozu w Ravensbrück trafiło około 12 000 Polek. Wśród nich była najprawdopodobniej Jadwiga Chomicka. Pamiętasz, jak zaczęliśmy badanie nad tym obozem, no to tych nazwisk mieliśmy niewiele, nie? A dzisiaj mamy już listę, żeby nie być gołosłownym, 196 obywatelek polskich, często z dosyć dokładnymi danymi osobowymi. W niektórych przypadkach dotarliśmy też do ich rodzin. Mogę? Oczywiście. To jest zamknięta już lista? Nie, absolutnie nie. To jest lista kobiet, która powstała na podstawie relacji dr Wiesławy Żurkowskiej, lekarki obozowej z rewiru, która tą listę po wojnie stworzyła na potrzeby postępowania prowadzonego przez armię amerykańską odnośnie tego obozu. Ta lista zupełnie nie była znana. Nam się udało ją uzyskać. To są kobiety, które zostały w rewirze po oswobodzeniu obozu. Lista nie jest zamknięta. Mamy drugą listę więźniarek francuskich. To jest też zagadkowy transport. Został zatrzymany w Torgau i potem te kobiety miały trafić albo z powrotem do Buchenwaldu, albo do obozu macierzystego. Nie wiadomo z jakich powodów dotarł on do wojny. To był obóz dla kobiet. Ale tam człowieczeństwo kończyło się za bramą. Bicie, głód, operacje bez znieczulenia, eksperymenty medyczne. Dla Niemców nie byłyśmy ludźmi, byłyśmy numerami. Zapadła decyzja o tym, aby ten obóz koncentracyjny dla kobiet wybudować w niedalekiej odległości od Berlina. Prawdopodobnie brano pod uwagę to, że bliskość Berlina będzie sprzyjać Himmlerowi w częstych odwiedzinach tego miejsca. Zapewne nikt nie spodziewał się tego i nie myślał o tym, że w pięknie położonym lesie nieopodal miejscowości Fürstenberg powstanie taki obóz,
który większość kobiet będzie później w swoich wspomnieniach, relacjach określać jako piekło na ziemi. Ravensbrück było piekłem medycznym dla kobiet, gdyż tam dokonywano eksperymentów pseudomedycznych. Odpowiedzialny za te eksperymenty był dr Karl Gebhardt. Ten lekarz, doktor nauk medycznych, zbrodniarz równocześnie, został skazany na śmierć i wyrok wykonano w 1948 roku, ale jego pomocnicą była dr Herta Oberhäuser, a eksperymenty były okrutne, one dotyczyły kończyn dolnych. W Akademii Lekarskiej we Brzeszczu koło Gdańska polscy lekarze próbują ozdrowić ofiary ocalone z obozów Ravensbrück. Kosztem tych kobiet i dziewcząt nauka niemiecka próbowała dokonywać nowych odkryć w dziedzinie chirurgii. Całą tą siecią obozów koncentracyjnych zarządzał Heinrich Himmler, prawa ręka, można powiedzieć, Adolfa Hitlera. On często przyjeżdżał do poszczególnych obozów na tak zwane inspekcje, kontrole. To było życie, które one same wiedziały, mogło prowadzić tylko do śmierci. Jutro, pojutrze, może za miesiąc ta śmierć nastąpi, tak jak to Niemcy mówią, sein zum Tode, byt ku śmierci, bowiem kto tam przyjechał, to wiedział, że o własnych siłach już nie wyjdzie. Niektóre z tych kobiet po prostu nie wytrzymywały psychicznie, próbowały uciekać, wpadały na druty otaczające obóz. Tam ginęły, umierały. Załoga obozu bardzo często z premedytacją, mówiąc w cudzysłowie, nie ściągała takiej kobiety z tego płotu kolczastego, aby inne więźniarki, przypatrując się tej, która w ten sposób zginęła, nie myślały nawet, nie próbowały uciekać, nie podejmowały takich prób. Do Ravensbrück trafiło około 40 000 Polek. W tym było około 12 000 warszawianek. A zginęło ponad 30 000 Polek tam w Ravensbrück. Obóz w Ravensbrück był w głównej mierze obozem pracy. Przynajmniej tak było na początku. Zwożono tam kobiety, ale nie tylko, bo mężczyźni również z czasem mieli obok tego żeńskiego obozu swój obóz, że tak powiem. Zwożono tam ludzi po to, żeby pracowali między innymi na rzecz niemieckiego przemysłu wojennego. Stąd między innymi też niedaleko tego obozu zostały zlokalizowane zakłady niemieckiego Siemensa. To miejsce z czasem stało się również takim obozem śmierci, ale to już było pod koniec wojny, kiedy to w miejscu, gdzie wcześniej był obóz dla młodzieży, zlokalizowano, postawiono blok, który tak naprawdę był blokiem śmierci. I tam trafiały kobiety już starsze, schorowane, niedołężne, takie, które nie były już w stanie pracować, nie miały już sił po to, żeby pracować. I tam, mówiąc krótko, były zagazowywane. Decyzja o powołaniu podobozu w Chojnie, stworzeniu go zapadła prawdopodobnie w czerwcu 1944 roku. 29 września z placu Henkla trafiłyśmy do fortu Skolnickiego w Warszawie. Dzień później z Żoliborza do Dulagu 121, do Pruszkowa. 8 października przetransportowano nas do Ravensbrück, aż 19 października trafiłyśmy tu, do podobozu w dzisiejszej Chojnie. Trwało początkowo kompletowanie załogi, która miałaby ten obóz obsługiwać. Postanowiono wykorzystać baraki, prawdopodobnie baraki po obozie letnim dla Hitlerjugend, które znajdowały się w pobliżu ówczesnego lotniska. Było to lotnisko ważne, stacjonował tam
24 Pułk, między innymi Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, także pułki bombowe. Były to nomen omen pułki, które we wrześniu 1939 roku brały udział także w czasie wojny obronnej Polski, bombardowaniu terenu Rzeczypospolitej. W nocy z 19 na 20 października w wagonach bydlęcych transport ten wyruszył dla nas w podróż donikąd, bo przecież nikt nas nie informował, co to ma być, do czego to ma, jesteśmy przeznaczone. Nadal działamy w zakresie sprawców. Wiemy, że załoga obozowa liczyła około 7 kobiet i od 10 do 30 mężczyzn. Mamy niestety tylko nazwiska 2 mężczyzn i 5 kobiet, w tym głównej dozorczyni tej Marianny Pilen. Ona zmarła w 1948 roku, to jest ta lista. Natomiast 2 z nich były przesłuchiwane, jak ustaliliśmy, w 1968 roku przez prokuratora w Niemczech. I ciekawostka jest taka, że po pierwszym przesłuchaniu w charakterze świadków jedna z tych pań znika. Już nie udało się jej ponownie przesłuchać. Pamiętam dobrze tę podróż, bo to była bardzo zimna noc. A te ubranka, które myśmy dostały tam z tych zasobów obozowych, to były raczej cienkie, także bardzo było zimno tej nocy. No ten ciemny, nieoświetlony wewnątrz wagon, turkot kół i taka świadomość jakiejś wielkiej niewiadomej z jednej strony, z drugiej strony no, wielki smutek z powodu tego, że zostałyśmy rozdzielone z matką i ja nic nie będę wiedziała o jej losie, tak jak ona o moim. Do obozu filialnego w Königsberg-Neumarkt, to jest obecnie Chojna Szczecińska, i to był Auslager na około 1000 chyba więźniarek różnych narodowości, głównie Polki, Rosjanki, Francuski, i obóz był przy lotnisku Wehrmachtu i przy rozbudowie tego lotniska myśmy pracowały. Przed rozpoczęciem śledztwa w tej sprawie, które de facto zostało zainicjowane przez lokalną społeczność, tą małą ojczyznę Chojny, która postanowiła tą historię tego swojego miejsca odkryć, poznać, udokumentować, tak naprawdę nie było wiele wiadomo. Wiele kwestii, które dotyczyły tego obozu, były określane szacunkowo. Szacunkowa ilość, szacunkowe daty, żadnych konkretnych zdarzeń nie mieliśmy ustalonych. Dzisiaj wiemy, iż obóz ten liczył od około 1500 do 2000 więźniarek. Skąd to wiemy? Z odnalezionych list osób, które zostały po oswobodzeniu obozu w tak zwanym rewirze, czyli Izbie Chorych. Analiza numerów tych więźniarek pozwala na takie dość już dokładne nadal szacowanie, ale mimo wszystko mieszczące się już w jakichś naukowych granicach szacowanie liczby tychże więźniarek. Około 60% były to obywatelki polskie, 30% była to grupa więźniarek francuskich i około 10% innych narodowości. Jugosławianki, Rosjanki, kilka Niemek. W tych barakach zostałyśmy zakwaterowane. Te baraki nie były aż tak duże jak baraki w Ravensbrück. Prycze też już nie były wielopiętrowe, tylko dwupiętrowe, to znaczy dół i góra. Jeżeli chodzi o życie obozowe, ono de facto nie odbiegało od takich obozów, od życia obozowego w obozach koncentracyjnych zaprowadzonych przez Niemców. Racje żywnościowe były bardzo niewielkie, nie pozwalające na zachowanie biologicznej egzystencji w dłuższym terminie czasu. Była to często niewielka ilość liczona w gramach chleba,
wodnista zupa z brukwi najczęściej. Ten posiłek był jeden raz dziennie. I mimo że obóz przeznaczony był tu głównie na potrzeby pracy, na potrzeby utrzymania tego lotniska, miało to związek z działaniami wojennymi, to jednak ten rygor zaprowadzony był bardzo ostry. Apele, zarówno poranne, jak i te, które miały miejsce także po powrocie z pracy, były nadmiernie długotrwałe. Strażniczki obozowe, także często bardzo młode kobiety, te ustalenia wskazują, że były to roczniki 1919, 1920, 1921, a więc także młode kobiety zachowywały się bardzo brutalnie, poniżały te kobiety. Często zdarzało się jakieś na przykład oblanie wodą więźniarki, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Celowała w tym ta główna strażniczka obozowa. Wiemy, że ona zmarła już w 1948 roku i to powodowało bardzo szybkie wyniszczenie tych kobiet. Gdyby ten obóz funkcjonował jeszcze parę miesięcy dłużej, to myślę, że śmiertelność sięgałaby połowy stanu. Bo ja muszę przyznać, że się całą zimę w ogóle nie myłam, bo nasz waszlał, gdzie jeszcze na jesieni można było się obmyć trochę, woda zamarzła i wody w ogóle nie było. Także ja od jesieni do wiosny w ogóle się nie myłam. To znaczy moja mama 2 razy wiaderko ciepłej wody przyniosła tam z tej kuchni, gdzie pracowała, pod groźbą rozstrzelania przyniosła jej jakoś. No i ja się cała razem z głową umyłam i mogłam wybrać swoją płócienną bieliznę. A poza tym to był kompletny brud i smród. Z brudu jeszcze nikt nie umarł, okazuje się. Naturalnie wszy hodowało się w wielkich ilościach, ale to nie było najgorsze jeszcze z tego wszystkiego, co nas czekało. Na chwilę obecną trudno jest nam szacować tą śmiertelność w liczbach. Otóż relacje, które uzyskujemy w toku śledztwa, mówią nam bardzo ogólnikowo o znacznej śmiertelności, dużej śmiertelności, poważnej śmiertelności, natomiast nikt nie operuje liczbami. Co więcej, musimy pamiętać jeszcze o jednej okoliczności. Śmiertelność w trakcie funkcjonowania obozu to jest jedno, ale jak wskazuje przykład naszej Jadwigi Chomickiej, te kobiety umierały także po oswobodzeniu tego obozu. I mamy już ustalonych co najmniej kilkadziesiąt nazwisk kobiet, które zmarły po oswobodzeniu obozu. W wyniku tego wycieńczenia organizmu, w wyniku chorób, na które zapadły, mimo tego przysłowiowego wyzwolenia, no już tego zdrowia nie odzyskały. Tam praca oznaczała śmierć na raty. Pracowałyśmy przy rozbudowie lotniska w mrozie. Kobiety umierały z wycieńczenia, chorób, były zadeptywane. Krzyki, jęki, to było codziennością. Myśmy miały narzędzia typu łopaty, kilofy. Panie były takie, które nigdy w życiu nie pracowały fizycznie. Przyjechały do obozów w pantoflach na obcasach, bo nigdy w życiu nie nosiły innych. Jak się nasze buty zniszczyły, to z łaski tam dostawałyśmy drewniaki, które zresztą też się szybko niszczyły. To były spody, były drewniane, a wierzch był z płótna. Który budynek był rewirem i jeżeli by przejść na mapę współczesną, te budynki możemy sobie tutaj narzucić, no to jest ich dość sporo. Obozowe, takie typowo, bo jakby w podwójnej strefie drutu kolczastego to są te budynki, więc zakładam, że te są administracyjne i gospodarcze z jednej i z drugiej strony. Narzucimy sobie też te ogrodzenia. Tak one przebiegały, więc tu widzimy taką zonę jakąś dodatkową, wygrodzoną jeszcze. Każda z nas miała miskę aluminiową, tam z uchem. Tę miskę nosiło się przywiązaną do paska, bo było niebezpiecznie zostawić gdziekolwiek, bo mogła zginąć. A jak nie miało się miski, to się nie dostawało przydziału żywności.
na wieczór znowu dostawałyśmy tylko kawę. I to było bardzo trudne, żeby powstrzymać się od zjedzenia całej porcji chleba rano. A trzeba to było koniecznie po to, żeby się jakoś utrzymać w jakiejś kondycji fizycznej, to trzeba było koniecznie sobie tę porcję chleba rozdzielić przynajmniej na 2 części. Część z rana, a drugą część wieczorem. Musimy pamiętać, że Niemcy zniszczyli dokumentację związaną z obozem. Nie mamy ani list transportowych, nie mamy list załogi obozowej. W momencie rozpoczęcia śledztwa znaliśmy dosłownie 6 nazwisk więźniarek i żadnego nazwiska, jeżeli chodzi o załogę. Przypominam sobie główną dozorczynię, ale tylko z wyglądu, nie z imienia i nazwiska. Dozorczyni ta była wysoka, szczupła, w wieku około 30 lat. Była do nas stale wrogo nastawiona i wykorzystywała swoją władzę do maltretowania więźniarek bez żadnego powodu. Byłam świadkiem zastrzelenia przez jednego ze strażników więźniarki narodowości ukraińskiej. Fakt ten nastąpił w końcu listopada lub na początku grudnia 1944 roku. Więźniarka ta odeszła od kolumny roboczej, by wyrwać do zjedzenia głąb od kapusty. SS-man zastrzelił ją jako próbującą dokonać ucieczki, choć w tamtych warunkach było to niemożliwe. Generalnie z analizy różnych relacji, które składały kobiety po wojnie, na przykład dzięki jednej z więźniarek francusce, wiemy, że życie w takim podobozie przez wiele kobiet było uważane za znacznie gorsze i cięższe od życia w obozie głównym, tym macierzystym. Z relacji wynika też, że kobiety, które były wywożone do podobozów, miały świadomość tego, że są czasami małe szanse na to, żeby z powrotem do tego obozu wróciły. No obecnie w zasadzie koncentrujemy się na poszukiwaniu tych miejsc pochówków. Mamy de facto wytypowane 3 takie miejsca. Jedno to jest okoliczny las. Zleciliśmy tam opinię biegłego z zakresu geodezji i kartografii. Narzucił nam te potencjalne miejsca plus jary, o których mówi świadek. Byliśmy w terenie dwukrotnie. Niestety nie udało się nam wytypować jakichś takich miejsc typowo, gdzie należałoby te prace sondażowe wykonać. Albo świadek popełnił błąd i mówił o innym miejscu. Trudno na razie to ocenić. Znajduje się rozwidlenie jaru łamane wąwozu. Jedno biegnące na wzgórze w kierunku północno-wschodnim. No i tu rzeczywiście to ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jar. Im mniej tej roślinności, tym bardziej to się nam robi stromsze, tak? Bo to zawsze wypłaszcza nieco. No i on biegnie też, ciągnie się aż dość daleko. Natomiast tu, jak zwrócicie uwagę, nie ma żadnego dużego obszaru, który byłby płaski i nadawał się na pochówek tylu miejsc, o ilu świadek zeznaje. Po prostu nie byłoby gdzie tego zrobić. No i takie mamy, Przemku, typowania, słuchaj, że typowań nie mamy żadnych. Miejsce oznaczone numerem 2, w którym tam nie byłeś, możesz sobie tam potem podejść, czy możemy razem podejść. Rzeczywiście sprawia wrażenie jaru. Natomiast nie ma tam na tyle płaskiego miejsca, jak byliśmy, żeby zmieściło się tyle pochówków.
drugiej połowie stycznia zaczęły dochodzić wiadomości o posuwaniu się frontu. Najpierw były to wiadomości, a po pewnym czasie z daleka, z bardzo dużej odległości było słychać taki pomruk charakterystyczny. To były odgłosy artylerii. Kiedy słychać było już front bardzo blisko wojska radzieckich, wiedziałyśmy, że to Rosjanie, niestety nie było wśród nich oddziałów polskich. Rosjanie są już bardzo blisko. W lesie, gdzie żeśmy pracowały, niedaleko była szosa główna z miasta Kenigsberg na zachód. I przez ostatnie kilka dni obserwowałyśmy ucieczkę Niemców z miasteczka. No, był to widok, w tej chwili oceniam to przykry, bo to była ucieczka taka pieszo, na jakichś wózkach, jakieś babcie, jakieś dzieci, no to wiadomo jak było, ale myśmy wtedy nie odczuwały żadnego współczucia. Odczuwałyśmy raczej satysfakcję, bo pół roku wcześniej nas tak pędzono. Więc ja w tej chwili mogę inaczej to oceniać. Przyjechało kilkunastu SS-manów i z rozkazem ewakuowania obozu pieszo do Ravensbrück. Cała załoga obozowa opuściła teren obozu. Prawdopodobnie udali się oni do obozu macierzystego i są takie relacje, że komendant podobozu w Chojnie, Fischer, został za ten akt dezercji tam rozstrzelany. No ale jeżeli chodzi o nasze dziewczyny z Warszawy, więźniarki, no to mogłoby się wydawać, że nastał szczęśliwy okres, zostały same, bez nadzoru. Oczywiście od razu się zorganizowały, wydzielono grupy kobiet, które miały udać się do pobliskiej Chojny celem poszukiwania żywności. Musimy pamiętać, że w obozie panował całkowity głód. No tej żywności tę żywność było ciężko zdobyć, Chojna była opuszczona. Jakieś tam pojedyncze produkty żywnościowe udało się zdobyć, zaopatrzyć więźniarki, także częściowo dla rewiru przeznaczono tą żywność. Ale Niemcy z jakichś względów kompletnie irracjonalnych postanowili za wszelką cenę utrzymać przyczółek na brzegu Odry, w tym rejonie, mniej więcej w okolicach Szwed. Jak wiemy, walczył tam między innymi pododdział Otto Skorcenego i teren, na którym znajdował się obóz, ponownie został zajęty przez wojska niemieckie. I mniej więcej 4-5 lutego do obozu przybyło komando SS z obozu macierzystego. Ta grupa osób znajdująca się w szpitaliku pozostała dzięki męstwu i odwadze właśnie naszej pani Wiesi Żurkowskiej. Ponieważ wtedy, kiedy SS-mani przyszli do tego baraku po to, żeby nas też włączyć do tej ewakuacji, pani Żurkowska stanęła w drzwiach i powiedziała do nich: najpierw musicie mnie zastrzelić, a potem dopiero wejdziecie i zabierzecie stąd chore. Ja jestem lekarzem i ja chorych w takim stanie nie wypuszczę na drogę, która na pewno dla nich skończy się śmiercią. I proszę sobie wyobrazić, że ci SS-mani się cofnęli. Niemcy nie zamierzali wcale tych kobiet zostawić w spokoju, zostawić żywych i te zabudowania rewiru podpalili. Musimy pamiętać, że były to baraki drewniane, czyli zamierzali spalić w Chojnie około 130 chorych kobiet tam się znajdujących. Polek, Francuzek, także osób innej narodowości. Tylko dzięki aurze, dzięki pogodzie ten budynek się nie zajął i te kobiety doczekały tego oswobodzenia. I dopiero w nocy zaczęła się jakaś wielka
bitwa artyleryjska między Niemcami i Rosjanami. I akurat pociski latały nam nad głową, między innymi z Katiusz. Tak wydawało nam się, że się krzyżują nad samym obozem. No ale rano obudził nas, o ile w ogóle któraś z nas spała, obudził nas wjeżdżający na teren obozu radziecki czołg. No, była, muszę przyznać, wielka radość, bo to byli wyzwoliciele. W lutym 1945 roku do obozu weszli żołnierze Armii Czerwonej, jednak dla wielu z nas było już za późno. Отступив из города Зольдин и его окрестностей, гитлеровцы не успели уничтожить свидетелей своих преступлений. Это отделение берлинского женского лагеря смерти Равенсбрюк. Из 900 человек уцелели немногие. Тринадцатилетняя Ядвига Хомицкая из Варшавы, Стефания Сольтес из города Кельце, Элиан Дарден из Парижа, жена генерала Вайс, соратника де Голля. Их выгоняли строить вблизи лагеря аэродром. Кресты на одежде – знак рабов, обреченных на гибель. В городе Зольдин немцы поспешно вывесили белые флаги, знак смирения и подчинения. Wszystkie inne więźniarki musiały uczestniczyć w tym makabrycznym Marszu Śmierci, podczas którego wiele z nich zginęło, nigdy nie dotarło już do obozu macierzystego, a po dotarciu do obozu macierzystego dzieliły los tych więźniarek z obozu głównego KL Ravensbrück. Były dalej ewakuowane, w cudzysłowie, przed nadciągającą Armią Czerwoną. Ten rewir był przeciwko takiego charakterystycznego budynku w kształcie litery L. Teraz jesteśmy mniej więcej tutaj przy tej podmrówce z tej strony. No to oczywiście mógł być też barak. Być może rewir był mniejszy, być może to jest ten budynek, a ten to raczej już jest za mały, to jakaś komórka raczej taka. Jesteśmy na skraju tutaj tego placu. Jak ustaliliśmy, to ten plac obozowy był między tymi barakami, być może też obejmował tą część tutaj. Więc to jakiś taki teren był w tym miejscu. No i my stoimy mniej więcej tutaj. Mówię mniej więcej, gdyż jest tu jakiś błąd dzisiaj lokalizacji. Umarłam 4 dni po swoich 14 urodzinach. Był 1945 rok. Świat wreszcie powiedział dość. Ale dla mnie było za późno. Nie zobaczyłam więcej słońca. Nie usłyszałam śmiechu przyjaciół. Nie poczułam nic. Poza chłodem, bólem i strachem. Jadwiga w obozie najprawdopodobniej zachorowała na tyfus, a potem na gruźlicę. I jak w 1945 roku po wyzwoleniu obozu wróciły do Warszawy, to Jadwiga miała już tę gruźlicę bardzo zaawansowaną. No i 3 września zmarła na gruźlicę. Musimy przejść na grunt prawa międzynarodowego funkcjonującego, obowiązującego już od 1945 roku. Że zbrodnie przeciwko ludzkości, a to takie były, bo to były masowe zamachy na ludzi z uwagi ich narodowość, rasę, poglądy i tak dalej, nie przydawiają się nigdy. I jak najbardziej. Natomiast rozliczenia w Niemczech, Zbyszku, ty też bardzo dobrze znasz ten temat, bo przecież zajmujesz się obozami i to wiesz, że te rozliczenia pod kątem prawnokarnym były fatalne. Tak? Niemcy tego zwyczajnie, trzeba powiedzieć wprost, rozliczyć nie chcieli.
jak gnębią nas. Niechaj się rodzi Syn najmilejszy wśród innych gwiazd. Dziś mamy rok 2025. Miałabym 94 lata, ale nie mam. Nie w najsmutniejszym. Wciąż jestem tylko dziewczynką ze zdjęcia, numerem obozowym, cieniem. Chciałabym cię o coś prosić. Bo w naszym mieście, nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mojej mamie, o mojej siostrze, o setkach tysięcy dzieci, które zginęły tylko dlatego, że były. I jeśli kiedykolwiek znów zobaczysz nienawiść, przemoc, okrucieństwo, nie milcz, bo piekło potrafi zacząć się od Bo ciszy. nasze dzieci pod szrapnelami padły bez tchu. O święta Mario, módl się za nami, lecz nie chodź tu. A jeśli chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż. thank you